Witam serdecznie na drugich już pogaduchach dotyczących Księgi Mormona i całego mormonizmu. Artur Wójtowicz. Chciałem tę drugą część poświęcić takiemu zarzutowi, który bardzo często jest stosowany, że rzekomo Księga Mormona jest plagiatem ogólnie jakichś różnych dzieł. I dlatego tą drugą część naszych pogaduch starałem się nazwać amerykański Szekspir. Dlatego, że często pojawiają się jakieś takie zarzuty, że oprócz korzystania z wielu źródeł, Joseph Smith również plagiatował dzieła Szekspira, a przynajmniej Hamleta. Tak naprawdę, jeżeli zaczniemy szukać naukowo jakichkolwiek powiązań między Szekspirem a Josephem Smithem, dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę podawany jest tylko i wyłącznie w Księdze Mormona, w drugiej księdze Nefiego, cytat, który brzmi: zimna i cicha ziemia, z której żaden podróżny nie może powrócić. No i oczywiście przeciwnicy mormonizmu zaczęli od razu zarzucać, że ten cytat został żywcem wzięty z Hamleta Szekspira, tak więc na pewno Księga Mormona jest na dobrą sprawę plagiatem Szekspira. No oczywiście apologeci mormońscy musieli postawić jakąś kontrę, w związku z tym powiedzieli, że no nie do końca tak jest, bo również ten sam cytat i można odnaleźć przede wszystkim w Księdze Hioba, między innymi w 10 rozdziale Księgi Hioba, 20-21 rozdział, czy też w 16 rozdziale Księgi Hioba, 22 werset, prawda? I na dobrą sprawę, jak zaczniemy szukać pewnych rzeczy związanych z Szekspirem w Księdze Mormona, czy w dziełach Josepha Smitha, to na dobrą sprawę żadnego innego cytatu nie znajdziemy. Warto jest przykładowo nadmienić, że niejaki Robert Smith w swojej publikacji Shakespeare and the Book of Mormon starał się przedstawić tą egzegezę tego cytatu zamieszczonego w drugiej księdze Nefiego i przedstawiał, że tego typu zapiski również miały swoje miejsce w tekstach Bliskiego Wschodu, zarówno hebrajskich, egipskich, czy też sumeryjskich. Oczywiście nie można wykluczyć czegoś takiego, że dzieła Szekspira miały jakikolwiek wpływ na tworzenie się Księgi Mormona, dlatego że w tamtym okresie, w XIX wieku, Szekspir był bardzo popularny. Zresztą Johann Wolfgang Goethe podkreślał, że Szekspir jest w przymierzu z duszą świata, przenika cały świat jak ona i przed obojgiem nic się nie skryje. Ale gdy dusza świata zarówno przed zdarzeniem, jak i po nim tajemnicy nie ujawnia. Oczywiście, również możemy, patrząc na historię Josepha Smitha, stwierdzić, że Joseph Smith, podobnie jak Hamlet, odrzucał istniejące stosunki społeczne i starał się stworzyć własny świat. Podobnie jak Szekspir starał się oprzeć swoje dzieło na biblijnych imionach, na biblijnych miejscach, łącząc tym samym świat antyczny ze światem nowożytnym. Oczywiście całą teodyceę mormońską Joseph Smith starał się również oprzeć o astronomię. Tutaj bardzo mi się często kojarzy taki cytat z Hamleta, gdzie Szekspir pisze: patrz, ile wdzięku mieści to oblicze, czoło Jowisza, Hiperona włosy, wzrok Marsa, groźniej rozkazujący, postawa godna Merkurego. W dziełach Szekspira bardzo często pojawiały się kwestie związane z astronomią, z astrologią i tak na dobrą sprawę również przykładowo w Hamlecie możemy znaleźć, jak w trzeciej scenie drugiego aktu Rosencrantz mówi do Guildensterna: jak doskonałym tworem jest człowiek, czynami podobny do anioła, pojętnością zbliżony do bóstwa. Również na dobrą sprawę, jeśli zaczniemy głęboko grzebać w teodycei mormońskiej na zasadzie, że człowiek może stać się Bogiem, a w zasadzie jest potencjalnym Bogiem, gdzie po śmierci zasiedla oczywiście różne planety, to bardzo dużo zbieżności z tego znajdziemy. Jeszcze bardziej będzie to może jaśniejsze, kiedy zobaczymy
cytat, który znajduje się w dziełach przykładowo mormońskich przywódców. Tym, kim teraz człowiek jest, tym był kiedyś Bóg. Tym, kim teraz Bóg jest, tym człowiek może być. Trzeba pamiętać, że dzieła Szekspira powstawały w epoce elżbietańskiej, znanej z okresów horoskopów, wróżb, astrologii, a ten świat był bardzo, bardzo bliski Josephowi Smithowi i on w sumie również wiele rzeczy opierał czy tworzył w oparciu o wróżby, czy w oparciu o astrologię, czy o gemmologię na przykład, prawda? To jest rzecz taka godna zauważenia. Na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz, że o ile można by się przyczepić, że pewne rzeczy zostały w Księdze Mormona splagiatowane, czy zapożyczone ze Spaldinga Salomona z Manuscript Story, czy na przykład z dzieł, dajmy na to, Swedenborga, czy z Księgi Henocha, czy z innych, o tyle 10 lat badając dzieła mormońskie, powiem uczciwie i otwarcie, że absolutnie nie można się doczepić, że Księga Mormona jest jakimkolwiek plagiatem dzieł Szekspira. Oczywiście można powiedzieć, że dzieła Szekspira miały bardzo duży wpływ na tworzenie się Księgi Mormona. Styl, przekaz, pewne sentencje mogły zostać zapożyczone, idee mogły zostać zapożyczone, ale na pewno nie była na dobrą sprawę plagiatem dzieł Szekspira. Niemniej jednak, tak jak Hamlet tworzył swój świat, wirtualny świat i starał się do niego przekonać otaczających go ludzi, tak samo w pierwszej połowie XIX wieku Joseph Smith również starał się przekonać ludzi do czegoś, do czego być może sam był przekonany. Dziękuję za poświęcony mi czas. Więcej na ten temat oczywiście tradycyjnie, tak jak mówię, można znaleźć w publikacji mojej Artur Wójtowicz Wpływy filozoficzno-religijno-kulturowe na powstanie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, źródła poglądów, symboliki i rytuałów w mormonizmie. Jeżeli Ci się te wieczorne pogaduchy podobają, oczywiście możesz postawić łapkę, możesz dać do subskrybowanych, będzie więcej materiałów na temat mormonizmu, czy na temat innych grup religijnych, ruchów religijnych, czy na temat kulturoznawstwa. Miłego wieczoru życzę.